To jest projekt, który nie tylko wyprzedzał czasy, ale przede wszystkim wyprzedzał te realia, które były, że w tamtych realiach to było niemożliwe, żeby to dokończyć. No i lubię myśleć o tym, że ta koncepcja musiała czekać te 30-40 lat. Z jednej strony na tych wariatów, którzy się odważą i będą mieli czas, odrobinę pieniędzy, no a z drugiej strony po prostu na to, że ta technologia będzie na takim poziomie, że to, o czym my rozmawiamy, to już nie jest eksperyment, tylko to jest zupełnie zrozumiałe. To jest taki prototyp niedokończony. Oczywiście jak jesteśmy tutaj w domu, to możesz mieć takie poczucie, no skończony dom, wszystko jest okej. Ale biorąc pod uwagę, jakie były plany profesora, jak ten dom miał funkcjonować, że miał być samowystarczalny, energetycznie, że ta Zielona Izba miała być całoroczna, no to ten prototyp jest niedokończony. No i naszą misją, której się podjęliśmy, to jest dokończenie tego prototypu, ale jest to projekt na lata. Po wojnie w Polsce trzeba było bardzo dużo budować nowych rzeczy i w ogóle trzeba było określić, czym jest ten styl nowej Polski, jaka ona ma być. Więc oprócz takich spektakularnych projektów jak odbudowa stolicy, wielkie biura architektoniczne, które nad tym pracowały, odbudowę innych miast, to oczywiście było zapotrzebowanie również na takie bardziej stand-alone projekty, jak na przykład Obserwatorium na Śnieżce. To bardzo ciekawy projekt, dlatego że trzeba pamiętać, że ten budynek stoi na dawnych ziemiach niemieckich. Budynek w sposób symboliczny góruje nad całą wielką okolicą, więc dla władzy ludowej był to wtedy taki projekt, który symbolizował to, że Polska wstała z kolan, że Polska to jest rosnąca potęga. No i Lipiński jako architekt tego nowego pokolenia, które gdzieś tam przejmowało tą schedę po wielkich architektach okresu międzywojennego, wygrał konkurs na to obserwatorium, zaprojektował coś absolutnie szalonego. Myślę, że nawet dzisiaj patrząc na ten projekt Obserwatorium na Śnieżce, on jest awangardowy, on jest niezwykły. No i później jak Lipiński ten projekt zrealizował, to realizował szereg innych bardzo ciekawych projektów. Była świadomość tego, że to jest aspirujący, bardzo utalentowany architekt. I w pewnym momencie zaczął interesować się bardzo bioklimatyką i myślę, że dla osób, które znają te zagadnienia, gdzieś przeszły przez tę monografię, no to Lipiński dał się poznać jako architekt, który jest przede wszystkim humanistą, czyli mniej projektuje budynek, a bardziej projektuje przestrzeń, która jest optymalna do życia. I w tym sensie to jest bardzo, bardzo inspirujące. Natomiast jeśli chodzi o konkretny projekt domu bioklimatycznego profesora Lipińskiego, to powstał tylko jeden taki dom, mimo że powstało bardzo wiele projektów, szkiców, opracowań, natomiast realnie zbudowano tylko jeden, tutaj w Kolumnie, w województwie łódzkim. Istotą tego projektu nie jest jego eksperymentalna forma. On faktycznie jest ciekawy i można by dyskutować, z czego czerpie, dlaczego tak wygląda. Natomiast istota tego projektu jest wewnątrz. W jaki sposób, zdaniem Lipińskiego, ludzie będą czuli się w środku tego budynku. Okej, więc on był zainteresowany stworzeniem taką samowystarczalne miejsce w pewnym sensie, ale to był w czasach komunizmu. Czy on był jakiś kontrowersyjny człowiek wtedy? Aha. On już w swojej młodości był tak kontrowersyjny, że później już nie musiał. To ogólnie ogromne szczęście, że pozwolono mu studiować i zostać architektem, dlatego że on już po wojnie, to jest kluczowe, był partyzantem, był żołnierzem wyklętym. Przez kilka lat mieszkał w puszczy, w dziczy, gdzieś tam w rejonach Narwi i wiódł żywot człowieka wyrzuconego ze społeczeństwa. I dopiero jak trafiła się jakaś amnestia w którymś tam roku, chyba 47, to wrócił do życia, przyjechał do Wrocławia, zamieszkał w akademiku, zapisał się na studia. No i to ogromne szczęście, że mu pozwolono, bo z dużym prawdopodobieństwem mogło się to potoczyć zupełnie inaczej. I to, że on był tym żołnierzem, który żył poza cywilizacją, w dużej mierze warunkowało, zdaniem badaczy, to jak później projektował, że on projektował właśnie w taki sposób, bo wierzył w to, że dom ma ci dawać schronienie, że to jego doświadczenie życia w puszczy sprawiło, że marzył o tym, żeby dom był taką enklawą. I to widać w tych projektach. Wiele osób też twierdzi, że to widać w takiej bryle tego projektu, która trochę wygląda jak forteca.
pojawiło się jakiś czas temu, mniej więcej 2 lata temu, ogłoszenie, że pierwsza właścicielka tego domu, która kupiła ten projekt od profesora Lipińskiego, sprzedaje go przez wzgląd na to, że już nie jest najmłodsza, ma 80 lat, mieszkała tutaj sama, to było dla niej dużo i mimo tego, że włożyła w ten dom bardzo dużo serca i bardzo dużo pieniędzy, to uznała, że to jest czas, żeby ten dom sprzedać i przeprowadzić się bliżej rodziny, może do jakiegoś domu, który jest mniej kosztowny w utrzymaniu. Ja nie wiem, czy ona do końca miała poczucie wyjątkowości tego domu. Jak się z nią rozmawia, to ona mówi, no tak, ciekawy dom, podobał mi się. I w tych listach jest ta narracja o tej eksperymentalności tego projektu. Ale czy ona na koniec dnia uważała, że mieszka w jakimś niezwykłym domu i tu warto zapraszać telewizję? Chyba nie i chyba też nie była taką osobą. Nie szukała tego kontaktu, bo z tego powodu ten dom na te 30 lat zniknął. I naprawdę nawet ci ludzie z Muzeum Architektury we Wrocławiu, którzy gdzieś tam interesują się tym Lipińskim, tworzą o nim wystawy, to oni mówią, że dopiero gdzieś tam w 2020 roku udało im się ten dom odnaleźć. Właściwie 2 miesiące po tym, jak pierwszy raz tu byliśmy, to podpisaliśmy umowę i tak staliśmy się właścicielami tego miejsca. Myślę, że dla niej to było ważne, że ten dom trafił w ręce ludzi, którzy o to dbają. Że jak sprzedawała ten dom, to dała do zrozumienia, że dla niej jest bardzo ważne, żeby nie sprzedać to byle komu. Byle komu w sensie nie komuś, kto nie będzie z tym domem dalej pracował. Więc ona jest teraz bardzo zadowolona, tak mówi i jej wierzę, że trafiło to do ludzi, którzy chcą to rozwijać. W tym roku był wasz pierwszy rok tutaj. No, w zeszłe lato zaczęliśmy tutaj być, więc to jest pierwszy pełny rok, tak. Myślę, że naszym celem, jak kupiliśmy ten dom, to było zastanowienie się nad tym, co to właściwie jest dom bioklimatyczny, przestudiowanie tych założeń profesora, które on zostawił i próba poprowadzenia tego domu w stronę tych pierwotnych założeń. Myślę, że w takim najprostszym ujęciu to jest dom połączony ze szklarnią, czyli jeśli spojrzymy sobie na plany tego domu, to parter jest wielkości szklarni. Szklarni, która w ogóle docelowo, i to jest to bardzo ważne założenie Lipińskiego, które nie zostało zrealizowane, szklarnia powinna być zimozielona, czyli tam zasadniczo przez cały rok powinny panować takie warunki, jak panują w domu. To się nie udało, nigdy nie zostało to zrealizowane przez wzgląd na to, że to bardzo trudne wyzwanie, nawet nie tyle pod kątem samej budowy, co pod kątem ogrzania tej przestrzeni. To był dom, w którym ktoś mieszkał przez 30 lat. Niekoniecznie jakoś w 100% realizował te założenia, które miał profesor Lipiński. To był po prostu dom, w którym mieszkała rodzina. Zanim to pobudowaliśmy, wszystko pod koniec, nastąpił ten krach gospodarczy w kraju. Ta akcja Balcerowicza, wymiana pieniędzy, to był straszny czas. I już później nie mieliśmy tyle siły i pieniędzy na to, żeby to dokończyć. No a później przyszła choroba męża, no i tak to zakończyło się. Chcemy tu mieszkać, szczególnie w lato, na wiosnę, na jesień. Ten dom jest trudny do mieszkania w zimę, więc raczej w zimę chcielibyśmy, żeby robić tu różne prace konserwacyjne, które trzeba wykonywać. To jest prawie 40-letni dom i gdzie nie spojrzysz, to można powiedzieć, że trzeba coś zrobić. Myślę, że to funkcjonuje w 2 warstwach, że z jednej strony są takie techniczne kwestie, które trzeba zaadresować, jak remont dachu, który przecieka, a z drugiej strony są te kwestie, które trzeba adresować, żeby zbliżać ten dom do tej wizji Lipińskiego. I oczywiście równolegle zastanawiać się z mądrzejszymi od nas, co to jest ta wizja Lipińskiego. Co on właściwie chciałby, żeby tutaj było zrobione, co by chciał, żeby było zmienione. Dobry przykład to jest ta stolarka. On właściwie zakładał, że jako, że szklarnia będzie zimozielona, czyli ta temperatura tam będzie wysoka, to, że tu nie będzie takich klasycznych okien i drzwi, tylko że to będzie rodzaj przesłony biotycznej. To jest jedno z określeń, które używał, czyli coś takiego, co łatwo możesz odsłonić, przesunąć, no ale póki nie ma szklarni zimozielonej, no to nie możesz usunąć tej stolarki. Więc na razie jest dyskusja, czy ta stolarka powinna w tej formie zostać. No ona jest w słabym stanie nieco, biorąc pod uwagę to, że nie jest w pełni szczelna, więc dodatkowo utrudnia mieszkanie tutaj w zimę, bo jest zimno, więc jest bardzo dużo takich małych decyzji, które musimy jakoś tam podejmować, mimo tego, że nie jesteśmy architektami, ani nie jesteśmy projektantami, ale dobrze się bawimy w tym i staramy się za dużo nie zepsuć. Przejdźmy już być może do najciekawszej rzeczy, czyli do projektu tego domu jednorodzinnego. Wykonano w maju 1987 roku.
z podpisem profesora Lipińskiego. Ile pani Jadwiga zapłacił za taką plan? Podobno była to kwota symboliczna, $200. Przekazała mi tę informację, więc czuję się upoważniony, żeby przekazać ją dalej. Trudno ocenić, to było bardzo mało, czy tylko mało w tamtych czasach. Natomiast jej zdaniem, jak na to, ile brali architekci za projekt domu, to były bardzo małe pieniądze. Więc ewidentnie profesor nie robił tego po to, żeby zarobić, tylko po to, że być może było to dla niego ciekawe, że ktoś w końcu ten dom zrealizuje. Mamy plany poszczególnych pięter, to jest rzut parteru. Już taka wizualizacja profesora, więc to widać, że właściwie udało się to zrealizować 1 do 1, że tutaj nie było żadnych odstępstw. Elewacja południowa, czyli ta, gdzie jest szklarnia. Oczywiście płaski rzut, więc no nie widać tej piramidy, którą widać wyraźnie w rzeczywistości. I zaraz chyba najciekawszy rysunek, taki, który profesor najbardziej poszalał, czyli już takie bardziej artystyczne przedstawienie tej okolicy, uwzględniające to, że są te sosny, uwzględniające to, że te szyby się otwierają do przodu. I bardzo możliwe, już się profesora nie zapytamy, ale możliwe, że te elementy ciemniejsze, no to są panele fotowoltaiczne, tak? Że tak sobie to wyobrażał, że tak one będą umiejscowione. No bo tutaj w tym projekcie jest cały ten opis autonomii tego domu. Czyli w jaki sposób ma być zarządzanie obiegiem zamkniętym wody, jak ma być ogrzewanie i tak dalej. Tylko że po prostu to było niemożliwe do wykonania, biorąc pod uwagę ten stopień zaawansowania technicznego w latach 80. Korespondencja z 88 roku, czyli już gdzieś tam na przełomie systemów. Uprzejmie proszę o pilny przydział 800 kg blachy ocynkowanej w najszybszym możliwym terminie. W 1987 roku rozpoczęłam budowę eksperymentalnego domu jednorodzinnego. Dom ten będzie ogrzewany energią słoneczną. Jest to pierwszy w kraju obiekt tego rodzaju. Ze względu na specyficzny charakter domu i znajdujące się w nim płaszczyzny przeznaczone do montowania kolektorów słonecznych, potrzebuje blachy i tak dalej. Dom jest pod opieką Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego, więc no widać, że tu pani Jadwiga stawała na głowie, żeby to się udało, ale po prostu czasy były takie, że to nie było możliwe. Absurdalna korespondencja. W dalszym załatwieniu pism obywatelki, imię, nazwisko, skierowanego do państwowej dyspozycji mocy informujemy, że przydzieliliśmy moc w wysokości 8 kW. Więc takie mam poczucie, że tutaj o wszystko była walka, żeby cokolwiek załatwić, żeby cokolwiek zrobić, że ta kobieta w tych czasach, gdy ludzie mieli zupełnie inne priorytety, zupełnie innymi rzeczami się zajmowali, to ona jakoś stwierdziła, ja to zrobię, ja to dowiozę, ja mam ten projekt, ja to wybuduję. Więc trochę ludzi mówi, ale słabo, że miała taki projekt i jakby nie zrealizowała tego, co Lipiński rozpisał. Tylko to jest całkowite niezrozumienie kontekstu. Dużo różnych decyzji, próśb, żeby hydrofor dostać taki, inny. No mi to łeb rozwaliło, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, ile to trzeba powysyłać jakichś listów, żeby takie rzeczy załatwić. Robi wrażenie, co? No. Cała teczka takiej korespondencji, że bardzo proszę przysłać mi trochę więcej stali, bo ja wymarzyłam sobie postawienie szklarni przy domu. Jeśli chodzi o regulację tych okien, no to przede wszystkim to służy temu, żeby wpuszczać albo wypuszczać powietrze. Masz tutaj dwie możliwości. Albo kręcisz tym kołem i to jest ta przednia warstwa tych szyb. No i masz drugą opcję, czyli tutaj regulujesz te okna, które są na górze i z tymi oknami, a właściwie z linką, która ostatnio troszkę się zerwała, przez wzgląd na to, że była niewłaściwie obsługiwana. Linia idzie gdzieś tutaj? Tak. I to otwiera tak. Na górze? No, powolutku. Trzeba się naprawdę dużo nakręcić. Okay. Kółko jest małe, ale z tą linką jest bardzo ciekawa historia, dlatego że pani Jadwiga mówi, że ta linka została zdobyta w sposób umiarkowanie legalny przez jakiegoś człowieka, który wiedział, że ona ma taką potrzebę i znowu PRL, nie jest łatwo zdobyć różne rzeczy i podobno to jest linka do holowania szybowców. Że ktoś gdzieś tam miał dostęp na lotnisku do takiej linki, kilka metrów było wolnej linki, no i to, co teraz robię, to jest naciągam, otwieram te okna z pomocą linki do ciągnięcia szybowców. Szklarnia, bardzo ciekawie nazwana przestrzeń uprawowo-rekreacyjna, czyli nie tylko uprawy, ale także
także rekreacja. I znamienne ostatnie zdanie, jakby profesor Lipiński przewidział to, co się stanie. Po kilkuletnim doświadczeniu należy się liczyć z możliwością przebudowy całej kompozycji złożonej z zieleni. I tak się stało. Tak się stało. Tutaj również basen kąpielowy miał być. No więc dużo planów profesora, które w kontekście wykorzystania tej przestrzeni się nie zrealizowały. Ale to, co charakterystyczne, on bardzo dużo mówił na temat tego, że dom jest dla ludzi. Że to ludzie mają decydować o tym, jakie meble, jakie materiały. On tworzył różnego rodzaju rekomendacje, ale ostatecznie dawał bardzo dużą przestrzeń do działania. Teraz poziom -1. A co tam się dzieje w piwnicy? No, piwnica to już jest dużo inwencji pani Jadwigi dyktowanej realiami lat 90. Możemy zacząć od takiego szalonego pomieszczenia, które pewnie dla starszych widzów będzie dobrze zrozumiałe, ale dla młodszych może być trochę awangardowe, szalone. To jest taki pokój, nazwijmy to dancingowy, tak pani Jadwiga go określała, może pokój barowy, może pokój bilardowy. W latach 90. tworzyło się takie przestrzenie. Zresztą na podłodze widać jeszcze trochę śladów po butach, więc ewidentnie kilka potańcówek tu się odbyło. My teraz tej przestrzeni nie wykorzystujemy, ale traktujemy ją jako taki znak czasu. W latach 90. faktycznie to było zrozumiałe, żeby mieć gdzieś tam w piwnicy takie kameralne pomieszczenie, gdzie może dorośli mogli się bawić, jak już dzieci poszły spać. Też tutaj widać ten taki bar. Tak. Więc trochę polskiego szaleństwa, szalone lata 90. Aha, ale teraz jest pusty. Pusty. Czy macie plany? Tak. Ja widzę taki, to jest projektor? Tak. Co to jest? Projektor. Chcemy tu zrobić takie miejsce do oglądania filmów. I to wszystko tu było? Jak To było. Wow. To było. I cały czas jest takie okno, a to jest do wentylacji? Czy... Wiesz co, bardzo możliwe, że to był do zrzucania węgla. Bo kiedyś domy projektowało i teraz jest tutaj piec na pellet, kiedyś był piec na węgiel i nie wiem, jak ten węgiel się zrzucało. Możliwe, że to był zrzut węgla na przykład. A możliwe, że pełniło to jakąś funkcję. Nie wiem tego, trudno mi powiedzieć. Lecimy dalej. To też jest ta biała Marianna. To też jest marmur, tylko że on przez bardzo, bardzo wiele lat nie był szlifowany, więc po prostu zaszedł taką szarością. Natomiast to jest ten sam marmur, więc właściwie wszędzie w domu jest marmur. To trzeba pani Jadwidze oddać, że to duże osiągnięcie, że jej się udało taką konsekwencję utrzymać. No i oprócz tego bardzo dużo boazerii sosnowej, który jest absolutnie taką podróżą w czasie, lata 90. Kto był w domu, w mieszkaniu z lat 90., 80., to na pewno taką boazerię zna. Tutaj to kolejne ciekawe pomieszczenie, bardziej wynikające z inwencji pani Jadwigi, a nie z projektu bezpośrednio, ale to jest sauna, więc możemy tutaj zajrzeć. Jest sauna? Tak, jest tutaj sauna. Maślardowy. No tak. Też świetny designerski wybór pani Jadwigi, która absolutnie stanęła na wysokości zadania. Myślę, że takie płytki są teraz bardzo modne. Również kojarzą się z Japonią, więc tak jak powiedziałeś, tobie się skojarzyło z Japonią. Nam ta przestrzeń też się skojarzyła z takim minimalizmem japońskim i staraliśmy się w ten sposób to rozwijać. Co to jest tutaj? Wentylacja. Po prostu wentylacja. Aha. Tak, taka malutka, kameralna sauna zrobiona, może nie własnym sumptem, ale w taki oszczędny sposób, bez żadnych fajerwerków. Nowy piec, to co musieliśmy wymienić, ale sauna była, działała. Od sauna idziemy na zewnątrz? Tak. Bo co tu jest tutaj? Tu jest taki mały schowek na moje rzeczy ogrodnicze, tak? Jakby nic tu nie ma niezwykłego. Może być jakiś ciekawy rzemianka. Tak, może być, ale po Robić prostu... przetwory w Tak. ogrodzie, a potem pod ogród masz wszystkie rzeczy, narzędzi. Pani Jadwiga tu koty zapraszała w zimę, stąd też przychodzą do nas koty z okolicy, bo ewidentnie pani Jadwiga je bardzo dobrze traktowała. I wychodzimy do szklarni z piwnicy, z sauny bezpośrednio do Zielonej Izby. I możemy tak naprawdę sobie krążyć wokół tego kominka, przez piwnicę, do Zielonej Izby, znowu do salonu, do kuchni, do Zielonej Izby, więc jesteśmy w stanie w taki cyrkularny sposób eksplorować ten dom. Super!
A jak wyjdziesz ze sauna, po prostu iść do ogrodu? Czy... No tak, żeby się wychłodzić, chyba tak. Żeby pomiędzy sesjami w saunie spędzić trochę czasu na zewnątrz w niższej temperaturze i potem wrócić do tej sauny, tak mi się wydaje. No fajnie. Czy kiedyś tutaj był jakiś staw? Było oczko wodne, teraz nie ma tego oczka wodnego. Zostało usunięte przez panią Jadwigę. My myślimy o tym, żeby wrócić do tego oczka wodnego. To oczywiście istotne. Do stawu oczka wodnego to istotne z punktu widzenia zarządzania wodą. Tak jak już mówiłem o tym, że można chodzić wokół tego kominka, że dom jest taki cyrkulacyjny, można przejść przez szklarnię do sauny, przez piętro, przez salon. Tak samo można chodzić dookoła domu. Czyli teraz wyszliśmy od głównego wejścia, przechodzimy przez szklarnię, moglibyśmy także przejść przez ogród i idziemy do największej modyfikacji w historii tego domu. Po drodze jeszcze mijamy zewnętrzne palenisko. To też charakterystyczny element, że w domu są 2 paleniska, 2 kominki i to też podkreśla, jak ważny ten ogień był dla profesora Lipińskiego. Że nawet jeśli jesteś na zewnątrz, no to masz możliwość wykorzystywania kominka na zewnątrz. I to jest kolejne takie miejsce, takie siedzisko, gdzie domownicy mogą spędzać czas. Dla Lipińskiego to było bardzo ważne, żeby projektować takie małe przestrzenie, gdzie ludzie mogą przebywać. Że bardzo, bardzo świadomie projektował ten dom z myślą o tym, że to miejsce do mieszkania po prostu. I teraz przechodzimy do być może największej modyfikacji w historii tego domu. To nie to, że ona jest spektakularna, ale oryginalnie tutaj profesor Lipiński przewidział, że będzie warsztat. Ale ona została przerobiona przez panią Jadwigę na taki pokój dla gości, czyli tak naprawdę oddzielna jednostka, sypialnia z łazienką. I jesteśmy teraz faktycznie na tej stronie północnej, znacznie ciemniejszej. Jedno okno wychodzące na zachód, bezpośrednio na ogród. Natomiast tutaj mamy te takie ciekawe okienka, które widzieliśmy z zewnątrz w takim góralskim stylu. Dodatkowo jedna łazienka, no i garaż, którego my nie używamy do trzymania samochodu. Jest taką przestrzenią łączącą główną część domu z tą częścią dla gości. Mamy jakieś plany wobec tego garażu, na razie niezrealizowane. No a w międzyczasie przyjechał tutaj pellet, czyli na ten moment niestety źródło ciepła w tym domu. Jest tu zainstalowany piec, kocioł na pellet. W przyszłości oczywiście chcielibyśmy iść w stronę tego, żeby to inne źródła energii dawały ciepło w zimę i być może także, żeby to źródło energii dawało ciepło do szklarni, bo to na pewno takie nasze duże marzenie. No i tymi drzwiami jesteśmy w stanie ponownie wejść do domu. Wow, tak cyrkularnie. Tak. Widać, że profesor tak projektował, żeby można było krążyć wokół tego domu, w tym domu, więc tak jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tutaj wszystkie drogi prowadzą do kominka. Czy byłoby trudno, żeby instalować jakąś pompę ciepła w taki typu budynek? Nie, to byłoby równie łatwe jak w każdym innym budynku, więc na pewno jest to kwestia decyzji, jakie będzie to źródło ciepła. Kwestia tego, na co się zdecydujemy w kontekście Zielonej Izby, dlatego że w tym momencie robienie ogrzewania w szklarni mija się z celem, dlatego że tam nie ma właściwej stolarki okiennej, nie ma szyb właściwych. Czyli trzeba byłoby tak naprawdę wymienić szyby, wymienić stolarkę, w pewnym sensie w takim razie wymienić wszystko oprócz tej stalowej konstrukcji. Prawdopodobnie również pomyśleć nad tymi drewnianymi elementami, które w tym momencie niewystarczająco izolują. Więc jeśli chodzi o takie przygotowanie szklarni do tego, żeby ona była zimozielona, żeby to była ta zielona izba, to nie zostało wykonane. Więc raczej widzimy tę kolejność taką, że najpierw przygotować zieloną izbę pod to, a później zrobić system ogrzewania, który będzie wystarczający na tak dużą powierzchnię. Wygrzanie tej szklarni jest dużym wyzwaniem. To jest bardzo duża kubatura, wysoka, ciepło ucieka do góry, więc pracujemy nad tym wspólnie z Muzeum Architektury i Politechniką Wrocławską. Jest tu realizowany taki projekt pod hasłem Prototyp Niedokończony. Nawet powstała taka broszura, którą mamy, która właśnie dokumentuje, na jakim etapie jest w tym momencie ten dom. No i naszą misją, której się podjęliśmy, to jest dokończenie tego prototypu, ale jest to projekt na lata. Jest miejsce, gdzie można siedzieć. Dużo jest takich miejsc zaprojektowanych w ten sposób. Dom jest generalnie mądrze zaprojektowany, bo ma właśnie takich dużo miejsc, gdzie można spędzić czas, zależnie od tego, jaka jest pora dnia,
gdzie jest słońce. To jest szereg takich małych miejsc, gdzie można być. Jest bardzo dużo kamienia, słusznie zauważyłeś. Ten kamień jest zarówno w samym projekcie, piaskowiec, Biała Marianna, czyli marmur. Dla Lipińskiego kamień był jednym z najważniejszych tworzyw, z którymi pracował. Mówił, że to jest bardzo zdrowe tworzywo, no wybitnie naturalne, to oczywiste. I zachęcał do tego, żeby w największym stopniu wykorzystywać właśnie kamień. A oprócz tego pani Jadwiga uwielbiała kamienie. Więc jak rozejrzysz się po działce, no to jest mnóstwo tego typu konstrukcji z kamienia. I to doskonale się składa, bo my też bardzo kochamy kamień, szczególnie Kaja, fascynuje się kamieniem, więc przejęliśmy od pani Jadwigi słabość do tego kamienia. A tu jest jakieś ognisko, jakiś krąg? Co się dzieje tutaj? Pozwolę sobie wyjawić tę tajemnicę pani Jadwigi, chociaż mówiła, że niekoniecznie chce każdemu o tym mówić, ale znam widzów twojego kanału, więc myślę, że oni to docenią. To jest krąg mocy. To jest krąg mocy. W ogóle Lipiński bardzo się fascynował takimi tematami jak radiestezja. Bardzo wierzył w radiestezję. To były te czasy, gdy jeszcze ta radiestezja nie została zweryfikowana naukowo i naprawdę wierzono w to, że te różne rzeczy są w ziemi, cieki wodne i tak dalej. I on dużo o tym pisał. I to ciekawe, że pani Jadwiga trochę też się tym interesowała, więc postawiła taki krąg. Mówi, że jest energetycznie idealnie skalibrowany i żeby codziennie 15 minut spędzić w tym kręgu i to na nas bardzo korzystnie wpłynie. A w tym momencie jest tutaj cienka warstwa kompostu, na którą została wysiana facelia, bo generalnie staram się przede wszystkim pracować tutaj z tą ziemią poprzez zielone nawozy, czyli facelia, gryka, wszystko to, co jest w stanie pomóc mi gdzieś tam tę ziemię tym sosnom odebrać. Kto pracował z taką glebą po lesie sosnowym, to wie, że to jest mega trudna sprawa, że tutaj właściwie nie ma próchnicy, jest piach i później skała, więc bardzo ciężko tutaj coś zrobić w naturalny sposób, ale się uda. Jestem tu na wiele lat, mam czas, więc powolutku pracuję. To jest na przykład plan ogrodu, który wykonał profesor Lipiński. Tutaj miał być basen wewnątrz szklarni i rozpisał wszystkie rośliny, jakie by tutaj miały być. Wykaz roślin do obsadzenia działki, więc widać, że profesor, mimo tego, że był architektem, no to miał również takie zacięcie botaniczne i część tych roślin faktycznie jest. Azalia, tamarys, a części nie ma. Klematis jest również instrukcja, jak przygotować glebę. No więc to ciekawe, że profesor Lipiński się zdecydował coś takiego opracować i to w sposób dosyć szczegółowy. Pani Jadwiga mówiła, że próbowała z tym planem pracować, ale że część tych roślin po prostu tutaj się nie nadawała, bo tak jak wspominałem, gleba jest tu bardzo słaba. Wewnątrz Zielonej Izby, czyli to jest Zielona Izba i tutaj są rozrysowane poszczególne elementy, jak na przykład hydroponika, jagody w gruncie, uprawy w gruncie, warzywa. No i również w Zielonej Izbie miał być rodzaj jakiegoś stawu, jakiejś sadzawki. To nigdy nie powstało. Natomiast profesor rozpisał również rośliny do obsadzenia w Zielonej Izbie. Mamy tu takie rośliny jak cytryna, gujawa, figa, pomarańcz, mandarynka, granat, winorośl. Ale mamy również jeżynę, mamy hibiskus, więc jest tutaj duży rozstrzał, są kaktusy i no widać, że profesor zakładał, że to będzie przestrzeń, która będzie ogrzewana. No inaczej trudno sobie wyobrazić uprawę pomarańczy, mandarynki, więc zobaczymy. Nawet w tym czasie, gdy nie ma tego ogrzewania, staram się eksperymentować, pracować z tą przestrzenią, wykorzystać ją tak bardzo, jak będę w stanie. Też w tej przestrzeni dopiero się uczymy. Tak jak widzisz, są takie czujniki, które sobie wiszą od góry do dołu, więc wspólnie z Muzeum Architektury z Wrocławia realizujemy taki projekt sparametryzowania tej szklarni, czyli zrozumienia, na ile ten projekt, który stworzył profesor Lipiński, w praktyce faktycznie spełnia te założenia. Interesuje nas to, jakie są na przykład minimalne temperatury w tej szklarni. Według moich takich badań zeszłorocznych wynika, że ta temperatura w szklarni w gruncie nie spada poniżej zera. I to już otwiera, dlaczego nie spada poniżej zera, mimo tego, że nie jest ogrzewana. No dlatego, że w zimę dom oddaje ciepło. I całe to ciepło trafia do szklarni. Dom jest ogrzewany, więc to ciepło nie ucieka na zewnątrz, tylko najpierw przechodzi przez szklarnię. Dodatkowo jest tutaj bardzo dużo powierzchni, które się nagrzewają, czyli jeśli w ciągu dnia jest gorąco w zimę,
ciepło w zimę, jest słoneczny dzień, no to te wszystkie powierzchnie jak kamień, piach, one się nagrzewają, oddają ciepło. Więc to, co ja próbuję zrobić, wiedząc, że na razie doprowadzenie tej szklarni do takiego stanu, gdzie ona byłaby zimozielona, czyli temperatura byłaby powiedzmy w zimę, nie wiem, 14-15 stopni, takie minimum dla roślin całorocznych, egzotycznych, no na razie jest absurdalnie trudne. Bardzo kosztowne. Myślę, że to jest nasz pomysł na to, żeby to zrobić za wiele lat. Profesor Lipiński miał pomysły na to, jak produkować ciepło. On korzystał z tego, co wtedy było innowacją w latach 80., no ale teraz już wiemy znacznie więcej. O fotowoltaice, o pompach ciepła, więc można podejść do zrobienia tego, ale trzeba to zrobić inaczej niż on zakładał, bo te możliwości technologiczne wtedy były inne, aniżeli są teraz. Z drugiej strony fotowoltaika nie rozwiązuje problemu, no bo trudno ogrzać w zimę w Polsce przestrzeń za pomocą fotowoltaiki. Trzeba to zrobić jakimś połączeniem. Pompa ciepła plus fotowoltaika plus coś jeszcze. Natomiast na razie eksplorujemy, jak wykorzystać tę szklarnię w sytuacji, gdy w zimie jest tu zdecydowanie cieplej aniżeli na zewnątrz. Czyli na przykład posadziłem bananowce, figi, takie rośliny, liść laurowy, takie rośliny, które powoli w Polsce coraz lepiej się czują i wiele wskazuje na to, że ta zima, która tutaj w środku jest bardzo łagodna, będzie dla nich bardzo korzystna. No i oprócz tego oczywiście uprawiamy warzywa, dużo pomidorów, papryka, bakłażan, dużo ziół. To są akurat jakieś ozdobne. Część warzywna jest bardziej tutaj. Dużo liści, dużo ziół, wierzymy w to, ale są też bakłażany, są pomidory, są ogórki. Generalnie Lipiński zakładał, że ta powierzchnia szklarni mniej więcej 120 metrów, ona powinna wyżywić 4-osobową rodzinę. Czyli nawet gdybyś nie miał ogrodu, to korzystając z tego, że ten sezon wegetacyjny jest długi, to powinieneś być w stanie tyle mieć owoców i warzyw, żeby przez cały rok być samowystarczalnym. Bo jest taka cała wertykalny aspekt też, bo może on myślał, że będzie, nie wiem, winogrony czy coś tam? Tak, tu rosną winogrona. Poprzednia właścicielka ich nie puszczała gdzieś do góry, ja już zacząłem. Bardzo mi się marzy, żeby ta przestrzeń była cała zarośnięta, tak jak ta wisteria tam rośnie. No to chciałbym, żeby całość była w zieleni. Profesor Lipiński mówił, że to zielona izba. Ja bardzo bym chciał, żeby to było całe zielone. Natomiast jego interesowała, nie znalazłem informacji o uprawie wertykalnej, która swoją drogą jest bardzo słuszna, ale wtedy interesowała go bardzo hydroponika. On uważał, że tu najlepiej jeszcze jakby ryby były i wiadomo ryby, nawóz do hydroponiki. Generalnie interesowało go projektowanie systemów zamkniętych. On bardzo wierzył, że ten budynek powinien być samowystarczalny, czyli że powinien mieć własną pompę wody, własną wodę zdatną do picia, że powinien mieć własne źródło energii, że właściwie to ty nie musisz stąd wychodzić i możesz cokolwiek się na świecie stanie, przeżyć tutaj ten czas. Ale w tej szklarni, czy ona próbowała być samowystarczalny? Nie, ona uprawiała trochę warzyw, pomidory, ale nigdy nie poszła w koncepcję profesora, żeby robić to na jakąś większą skalę. Samowystarczalność też jej chyba nie interesowała i też czasy do tego nie zmuszały. Też wydaje mi się, że oczywiście można powiedzieć, że na tym przełomie wieków warto było uprawiać ze względów gospodarczych te warzywa, ale jednocześnie świadomość tego, o czym mówił profesor Lipiński, czyli że własne warzywa to mało chemii, to zdrowe warzywa, myślę, że to nie było na takim poziomie jak teraz. No i pod tym względem profesor wyprzedzał czasy, bo on bardzo dużo o tym mówił, że produkcja żywności to nie tylko kwestia samowystarczalności, nie tylko kwestia ekonomiczna, no ale też kwestia swojego zdrowia i bezpieczeństwa. I dlatego właśnie on bardzo dużo też mówił o tych naturalnych materiałach, czyli dużo kamienia, dużo drewna, żadnych wykładzin, żadnych syntetycznych elementów, bo już wtedy w tych latach 70., 80. zwracał uwagę, że świat poszedł w złą stronę, że ta masowa produkcja, ona powoduje, że otaczamy się niezdrowymi dla nas materiałami. On nie żyje, tak? Tak, od początku wieku, chyba w 2003 roku zmarł. Czy on żył, żeby zobaczyć ten dom, jak był Tak, budowany? on żył, natomiast nie przyjechał tutaj nigdy. Przysłał raz tylko swojego adiunkta z Politechniki. Z czego to wynika, trudno powiedzieć. Ja myślę o tym w ten sposób, że może jego wcale tak bardzo nie interesowało, żeby tę wizję zrealizować, że dla niego ważne było projektowanie. I gdyby nie to, że pani Jadwiga do niego napisała: panie profesorze, ja chcę projekt tego domu,
to on pewnie nigdy by nie powstał, więc już po fakcie to zainteresowanie tym domem z jego strony było bardzo niewielkie i też dlatego ten dom trochę funkcjonował w takim zapomnieniu. Dlatego, że on nigdzie nie publikował informacji, że ten dom powstał. Ludzie, którzy badali jego twórczość, wiedzieli, że gdzieś prawdopodobnie jest ten dom bioklimatyczny, ale nie wiedzieli gdzie. Czy była taka rozmowa z pani Jadwigą? Ona też nie wie, tak. Ja też się o nią pytałem, dlaczego on nie przyjechał, dlaczego się nie zainteresował, ale Lipiński nigdy tu nie przyjechał i to jest chyba jedna z wielu tajemnic wokół tego domu. Dlaczego człowiek, który przez kilkadziesiąt lat, bo on mniej więcej w roku 70 zaczął interesować się tą bioklimatyką i przez 33 lata do samego końca, bo był cały czas sprawny intelektualnie, on pracował nad tymi koncepcjami. Stworzył kilka tysięcy stron opracowań na ten temat, zbudował jeden dom i nie przyjechał go zobaczyć. To się nie mieści w głowie, ale widać, taka była jego świadoma decyzja, że on z jakiegoś powodu nie chciał tutaj wejść. My już nie dowiemy się dlaczego. No nie dowiemy się dlaczego. Tak po prostu zdecydował. Moim zdaniem, jak jesteś tu gościem, który tu nie śpi, nie spędzi chociaż jednej, dwóch nocy, to nie zrozumiesz tego domu. Ten dom jest spektakularny na planach, jak ktoś ci o nim opowiada, wow, to jest super. Potem przyjeżdżasz i mówisz, no zwykły dom, jest szklarnia, dom. I dopiero jak tu pomieszkasz, zobaczysz, jak on jest zaprojektowany, zobaczysz to połączenie tej szklarni z tym salonem, poczujesz to, obudzisz się rano, poczujesz ten zapach szklarni, wejdziesz gdzieś na ten dach wieczorem, zobaczysz ten zachód słońca, to zaczynasz mówić, okej, to jest naprawdę ciekawe miejsce. Więc mi się wydaje, że ze względu na to, jak to jest świetny projekt, to taka godzinna wycieczka nie załatwi sprawy. My wolimy, żeby przyjechało mniej ludzi, te kilka osób w roku, żeby do nas przyjechało, żeby przyjechał ktoś taki jak ty, kto pokazuje ciekawych ludzi, ciekawe miejsca, aniżeli robić to jakieś takie masowe wycieczki. Nie czujemy takiej potrzeby. Teraz masz ten dom ponad rok i jesteś pewnego rodzaju konserwatorem, czy coś takiego, że Tak. musisz pilnować, Tak. bo to jest obiekt historyczny, Zgadza ale się. to nie jest jakiś obiekt chroniony. Ty musisz chronić ten obiekt. Jeżeli chciałeś, czy mógłbyś demontować ten dom? Tak. Masz takie prawo? Tak, ten dom nie jest chroniony przez konserwatora. Jak bardzo, bardzo wiele wspaniałej architektury w Polsce. Państwo się nie interesuje, a nawet jeśli się interesuje, to daje ochronę konserwatora, która realnie tylko utrudnia działanie. Można powiedzieć, że w państwie polskim nie ma tej wrażliwości na tą architekturę unikatową i albo się znajdują jacyś wariaci, którzy kupują tego typu domy i mają tą odwagę, żeby to robić i inwestować w to pieniądze, albo domy, nawet tak jak naokoło mamy tyle niesamowitej architektury drewnianej, no po prostu te domy przemijają. Więc czuję ten ciężar odpowiedzialności, ale to nas, bo to również ja i Kaja, nas to pasjonuje. To ciekawe mieć możliwość pracy z tak wyjątkowym projektem i faktycznie jest tu dużo decyzji, czy to możemy zmienić, czy to jest tak ważne dla projektu, że ma zostać. Czy to jest zbieżne z oryginalnym projektem, a jeśli nie jest zbieżne, to czy przynajmniej się wpisuje w założenia profesora. Jest dużo decyzji takiej day to day i to jest super. Lubimy to. A widzisz sobie jako wariat. Bo mówiłeś, że Tak. trzeba być wariatem, tak. być wariatem, żeby kupić taki typu dom. No, inaczej bym nie trafił na twój kanał. Ja myślę, że u ciebie tylko wariaci, więc tak, no trzeba mieć troszkę inne priorytety w życiu, żeby kupić taki dom. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu w Polsce i czasami za granicą. Maciek, bardzo dziękuję za podzielenie swoją historię i wiedzę i pokazanie mi takie niezwykłe miejsce. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o wasze działania. Można znaleźć więcej informacji o domu bioklimatycznym, o tym jak go zmieniamy. Prowadzimy w stronę tej pierwotnej koncepcji profesora Lipińskiego na Instagramie Dom Bioklimatyczny i tam też można do nas pisać, jeśli ktoś chce przyjechać tutaj i spędzić czas w tym domu. Udostępniamy go w takim wypadku na wyłączność, więc piszcie i tyle. No super, dzięki Maciek, było naprawdę ciekawe doświadczenie dla mnie. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia wizyta.